Witam serdecznie, kolejna część diagnostyki. Już sobie przygotowałem przewody. Odpalimy sobie zasilacz. 30 V raczej nie, 25, 15. Troszeczkę mniej, damy sobie 12 i sobie damy, ile to tam potrzebowało? Z 3 ampery damy sobie. I tak, zasilimy. Ok. Jednak, mam już wciśnięte stare, a nie chciałem tak, bo chciałem sobie termowizją zobaczyć, co się dzieje. Dobra, mamy termowizję. Nie wiem, czy mi się uda złapać, ale dobra. Już widzę, że kondensator jest ciepły. Chciałem sobie to zasilić i patrzeć, co się będzie grzało. I pierwsze, co się grzeje, to ten kondensator. Czy jest szansa, że kondensator poszedł? Jest szansa, ponieważ tutaj wszystko mamy około 15 stopni, a kondensator ma 17. Zasilimy jeszcze raz i będziemy patrzeć, co się dzieje. Ok. Tu jakaś elektronika, chyba ten układ się grzeje. Ten. Tutaj. Dobrze, pokazuję. Tak, żebyście widzieli. Ten układ się grzeje, tutaj te elementy. No ale mocno się grzeje ten kondensator. 19 stopni. Ponowna próba. Ok, tutaj wszystko się mocno grzeje. 20 stopni na kondensatorze. Czyli co, może być, że kondensator szlak trafił, bo tutaj nic więcej się za bardzo nie chce grzać. Poza tym kondensatorem. Ok, sobie rozłączymy. I teraz tak, stary sposób, żeby zobaczyć, co się dzieje, to po prostu wypinamy wszystko, co jest możliwe. Mam te wtyczki poopisywane, więc nie ma co się za bardzo martwić. I sobie wypniemy tak samo transformator. Czyli mamy gołą płytę teraz. Zostaje tylko sam panel. I odpalimy sobie i... No. Jest i... Okej. Nie wstaje w ogóle. No tak, nie wstaje, bo nie mam podłączonych przewodów. Więc jeszcze raz. Plus do plusa. Minus do minusa. Wtedy robiłem to na wtyczkach. Ale tak jest troszeczkę pominięcie elementów, które mogą mieć wpływ. Zasilanie włączone. Dzieje się to samo, czyli błąd znajduje się na płycie. Pierwsze co, to zobaczymy sobie ten kondensator, czy po prostu coś go nie uszkodziło. Podejrzewam, że raczej kondensator nie jest uszkodzony, coś w obwodzie kondensatora, no ale nigdy nie wiadomo. Wyłączymy sobie zasilanie, ściągniemy sobie. W sumie tutaj już praktycznie nic nie mamy. Zostaje sama płyta. To jeszcze jakbym odłączył od tego, to było już w ogóle spoko. Tylko nie wiem, czy ma to sens.
To sobie ściągniemy w razie draki. I weźmiemy sobie tutaj, mam mój klasyczny miernik. Zaraz się bierzemy do mierzenia. Miernik ustawiony na 20 kΩ, ale pierwsza rzecz to tu jest kondensator, tutaj są jego ścieżki. To sobie kiedyś wszystko ładnie zaklajstrowałem czymś, solder maską. Spróbujemy go rozładować, bo jeżeli podłączymy miernik jeszcze tego starszego typu do naładowanego kondensatora, to mamy po kondensatorze. Zobaczmy, czy w płycie nam pokaże się coś. Bardzo duża rezystancja. Powinno rosnąć albo spadać. Bardzo powoli rośnie, czyli teoretycznie kondensator się ładuje. Rozładujemy sobie, bo jednak kondensator jakiś tam ładunek trzyma. Teraz nie wiem, czy miałem tak, czy tak. Spróbujemy w drugą stronę. Ok, ładuje się. Jest takie 50-50, że to jest wina samego kondensatora. Najbardziej stawiam, że coś tutaj z tych półprzewodników albo coś tutaj z tych elementów poszło. Z tych. Jakby to trzeba było wymienić, to naprawdę duży ból 4 liter, tym bardziej, że dotowanie małych elementów nie mam do końca opanowane. No ale może zaczniemy jednak od tego. Ok, biorę lutownicę i lecimy. Z racji, że nie mamy dojścia do minusa, żeby sobie zaznaczyć, to sobie zaznaczymy tutaj plus. Tu jest plus, tu jest plus i wiemy, że ma być plus do plusa. Ciągniemy sobie kondensator. Myślę, że dobrze odlutowuje. To już poszło. Okay. Grzeje się ok. Czy widać, że jest uszkodzony? Ja bym powiedział, że nie widać. Czy pod spodem widać, że coś jest uwalone? No, raczej nic nie jest uwalone. Nic nie widać. Więc możemy zrobić test. Wyciągając ten element. Tutaj troszeczkę widać, że te ścieżki się aż odcisły na tym. Ale możemy zrobić taki test, że podepniemy zaś zasilanie i czy się polepszyło, czy się pogorszyło. W najgorszym wypadku w ogóle to nie ruszy, w najlepszym wypadku zmienią się objawy. Mam tam jakiś alarmiernik do kondensatorów, więc jak coś, to go zaraz przemierzymy. No ale na początek zobaczymy, czy objawy usunęły się. Jak się nie usunęły, czyli ten element można uznać, że był wtedy dobry. Szukamy dalej. Stawiam, że będzie coś niestety z tymi półprzewodnikami typu ten i ten. Z tymi chipami, bo skoro wypaliło tamtą ścieżkę, czyli wszystko z minusa było pętlą zwarciową. No ale okej, co? Tu mamy wyłączone. Włączamy. Okay. Tym razem nie krzyczało, ale te same objawy. To samo, ale nie krzyczy.
coś jest lepiej, ale nie jest na tyle dobrze, że normalnie startuje. Mamy stały pobór 18 mA. Uf. Spróbujmy jeszcze raz. No, można uznać, że pełne zwarcie, ponieważ tyle ile dałem, tyle się tutaj wciąga. Z racji, że mamy termowizję, opuściliśmy to kilka razy. Zobaczmy teraz, co następne najbardziej się grzeje. Taką naprawdę prymitywną metodą będziemy wykluczać, co się dzieje. Czyli będziemy odpalać, aż coś spłonie, albo wyłapiemy, co się podziało i się grzeje ten układ. Bo tak samo mam tutaj ten przewodzik. On jest izolowany, żeby nie zrobić jakieś zwarcie. Co się dzieje? Jak tutaj zakrywam sobie ten układ, to widać, że zakrywam element, który jest najcieplejszy. Spróbujmy kilka razy jeszcze, czy po prostu to się będzie tutaj bardziej grzało, a zapewne będzie, bo ten układ zapewne się kończy. Widać, że cała płyta się zagrzała i lecimy jeszcze kilka razy. Cała płyta się grzeje, ten układ się bardziej już nie grzeje. Czy coś mamy, co się tam bardziej grzeje? Tu jest jakiś MOSFET, zapewne, który kluczuje całość. Nie, raczej on nie jest problemem, bo on raczej jest sprawny. Coś, tu są odbicia. Nic, chyba pozostaje po prostu miernik i szukanie najbardziej uszkodzonego miejsca, bo tutaj mamy 19 stopni, tu mamy jakieś rezystorki i tam jest ten MOSFET zapewne, który całość łączy, no ale nie ma co się mu dziwić, że się grzeje z racji, że przez niego idzie cały możliwy prąd. Więc pozostaje niestety toporne szukanie miernikiem, gdzie mamy zwarcie. Tą diodę sprawdzaliśmy, tutaj nic nie jest jakoś specjalnie ciepłe. Więc bierzemy się za toporne mierzenie. Tak by przyspieszyć, zdrapałem sobie tutaj troszeczkę tego lakieru, co sam nałożyłem i będziemy sobie mierzyć do minusa. Tutaj powinien być minus. Sprawdzimy, czy faktycznie mamy minus, czy obwód się zamyka. Jest. Będziemy patrzeć po prostu, czy mamy zwarcie gdzieś. Mi się nie podoba, że wszędzie mam tyle samo. Albo podobnie. A będzie trzeba wylutować. Nie wiem, jakie tam są komponenty, więc to jest naprawdę teraz na chybił trafił szukanie. Tu mamy 0. Teoretycznie tu powinno być to samo. Troszeczkę mi się to nie podoba, bo prawdopodobnie któryś z tych elementów ma zworę. Teraz nie wiadomo który, więc musimy sobie troszeczkę to ułatwić w diagnostyce. Musimy sobie ściągnąć radiatorek. Wszędzie mamy tą samą wartość, czyli gdzieś coś
prawdopodobnie powoduje zwarcie. Więc na całej tej szynie. I dlatego mamy to, co mamy. Albo w układzie sterowania. Teraz jest troszeczkę dupa, bo jak sobie popatrzymy, to nie ma bezpośredniego dostępu. Miałem chyba taki troszeczkę bardziej prymitywny śrubokręt, taki ślusarski. Muszę mieć taki troszeczkę bardziej elektryczny. Spróbujemy, bo troszeczkę poczułem, że się popuściło. No, w sumie miałem to naładowane, jak tu by któryś z tych kondensatorów był naładowany, to by mnie pokopało. Więc proszę nie naśladować. Tak to jest, jak się robi na szybciora. Muszę sobie chyba przynieść inny śrubokręt, bo tym jest troszeczkę chudszy. Może tym się uda. Bo jak rozjadę tą śrubkę, to raczej już tego nie poskręcam. I tak nie wiem, czy to będzie jeszcze zdatne po wszystkim. No właśnie, ten się nie nadaje. Ten się nie nadaje, ten jest za mały. Ten jest za mały. Miałem tutaj taki większy, ale chyba go gdzieś wysmyczyłem, jak coś innego robiłem. To są płaskie. Dobra, muszę sobie poszukać inny śrubokręt. Mam śrubokręt. Powinno być lepiej. Z naciskiem na powinno. Ewentualnie będę musiał ten przekaźnik wywalić, bo mi przeszkadza. Tak. Jeszcze jest opcja, żebym założył tutaj po prostu grot i kręcił kombinerkami, ale powiem szczerze, chyba wolę to odlutować. Z racji, że będzie to szybsze rozwiązanie. A nadzieja, że to naprawię, jest coraz mniejsza. Nie wiem, czy mi się tak uda, że to odciągam. Nie. Te nóżki za bardzo to trzymają, więc trzeba odsysacz. Muszę sobie wziąć odsysacz. Odsysacz i lecimy. Powinno teoretycznie pójść. Troszkę cyny wciągło, więc zapewne ostrość. Zapewne uwolniło przynajmniej część tych nóżek. Ssawka też już ma lepsze za sobą. Jak w sumie większość narzędzi, bo dawno nic nie doinwestowałem. To się na takie prowizoryczne naprawy to się sprawdza. Trzeba byłoby coś odpłatnie komuś zrobić, co nie robię. No to nie wiem, czy bym ryzykował takim sprzętem. Bo jak komuś coś jednak chcesz naprawić, to ktoś ci powierza sprzęt. I raczej liczy, że naprawisz, a nie popsujesz. Choć to czasem bywa różnie. Czasem jak ktoś nieumiejętnie próbuje naprawić, to więcej może narobić szkód niż pożytku. I teraz tak, czy to się rusza? Nie rusza się, bo ten i ten jest ok. Te dwie nie są ok. Więc spróbujemy to troszeczkę rozruszać. Nie wiem, czy jest wystarczająco odsyny, żeby ten ruszyć. Chyba się ruszyło. Nie chcę zaś uszkodzić ścieżki. Chcę odłamać po prostu, jak nawet tam troszkę cyna trzyma. Trzyma jeszcze cyna. Dobra. Więc musimy sobie to troszeczkę jeszcze ruszyć wszystko.
czyli grzeję i odpycham od tej ścianki, do której to było przyklejone, licząc na to, że się to jakimś cudem tam przemieści i nie będzie wiązać ta cyna, tak jak powinna. Już mam prawie wszystko wyciągnięte. Teraz jeszcze tu. Nie jest to profesjonalna naprawa, uwierzcie mi. To jest tak zwany speedrun, można powiedzieć, bo z widzem gadamy na ten temat. Chcę tylko potwierdzić, czy jest sens to naprawiać, czy właśnie widz chce mi podesłać sprawną jednostkę. I coś mi się wydaje, że widz ma rację, że to jest nie do uratowania, albo po prostu ekonomicznie to się nie spina. No ale chcę to w miarę zdiagnozować. A jak coś uszkodzę w trakcie, no to już tak troszeczkę szkoda by było. Ważne, że jak takie szarpanie jest, to popatrzeć, czy przylotki się powyrywało. Nie powyrywałem. Przekaźnik powinien być dobry. I otóż tym sposobem udaje się teraz tutaj wejść śrubokrętem, ale nie tym. Potrzebuję tego. Mamy ostrość i co? Uda się? Czy już tak rozkopałem tą śrubę, że już się nie uda? Spróbujemy tym chudszym jednak. No. Jest problem. Już to tutaj lata w środku. Jeszcze bym musiał ewentualnie ten jeden kondensator wywalić. No. Już to nie łapie. Wywalimy kondensator. Coś czuję, że to będzie taka mocna droga naokoło. Będę tutaj szukał w tych MOSFETach, że są uszkodzone, a będzie po prostu ten układ sterowniczy tam uwalony. To jest na 90% prawda, co tam będzie się działo. W sumie logika sama w sobie wstaje, więc nie powinno być nic uszkodzone. Naciskiem na powinno. Teraz mamy dojście. Ten śrubokręt też tak średnio tutaj łapie. Spróbujemy mniejszym. Też nie łapie. Spróbujemy wyczyścić. Możliwe, że gdzieś tutaj te kawałki metalu siedzą i nie pozwalają śrubokrętowi porządnie złapać. Choć chyba już uwaliłem tą śrubę. I podstawa, nie możecie mieć żadnego syfu na śrubokręcie. No, chodź, pokaż się. Się tam kawałek metalu trzyma. Każdy taki kawałek metalu przeszkadza. Będzie trochę głośno. W taki stary sposób uderzysz, to nie trzyma aż tak mocno i powinno wszystko spaść. Ale jest już do bani, bo ten w ogóle się obraca. Mamy tego mniejszego. Ten jeszcze jako tako łapie. Więc trzymamy tak, żeby nie połamać płyty, bo by było całkowicie do bani. Nic z tego, więc druciarstwo na ratunek. I zaraz lecimy dalej. Pamiętacie, opowiadałem o tych obcinaczkach, że kiedyś u mnie służyły do wszystkiego i do dzisiaj też służą do wszystkiego. Więc jak macie śrubkę, skrzyżak, nie mówię, no to Philips, łapiemy sobie za jedną stronkę i kręcimy. No i pouściło. Takie jeszcze sztuczki za dni, jak nie miałem narzędzi i to było moje główne narzędzie do wszystkiego. Dlatego są te obcinaczki takie zmęczone życiem, no bo troszeczkę
się narobiły i robiły rzeczy, do których nie są przeznaczone. No ale okay. To nie puści, bo mamy to przynitowane w 2 miejscach. Nie podoba mi się, że to jest nitowane z 2 przyczyn, bo primo, tu jeszcze jest izolacja, tu nie ma izolacji, więc ta jest część jakby minusowa, ta jest plusowa, a do minusa miałem tą samą. Właśnie, może jeszcze sobie zmierzymy tak. Jedna będzie ala dodatnia, druga ala ujemna. Sorry za takie chaotyczne, ale chcę to naprawdę na szybkości sprawdzić, czy jest w ogóle sens, żeby to naprawiać. Nie mamy przejścia w tą stronę. Nie mamy przejścia w tą stronę. Tu też nie mamy. A między tutaj tymi elementami jest jakieś zwarcie, bo tu też nie. Więc możliwe, że szukam w złym miejscu na 90%, bo nie mam zwarcia tu. Tu sobie teraz połączyłem. Możliwe, że nie widzieliście, przepraszam. Sobie sprawdziłem, czy tutaj, powiedzmy, na wyjściu mam gdzieś jakieś przepięcie. Nie ma. Znaczy przepięcie, zwarcie. Więc stawiam. Ok, czyli to jest. Tutaj kondensator był, czyli to jest chyba od minusa czy od plusa. Od plusa, czyli tutaj to może być od minusa. To prawdopodobnie tak jest jakoś zrobione, albo od plusa. Od plusa, bo tutaj są bezpieczniki. Czyli to jest tak samo tutaj plus. Tu jest tak samo plus, więc to nie ma znaczenia. Stawiam, że będzie uwalony ten układ. Co nie wiem nawet, czy nie będzie widać. Nie wiem, czy mi ostrość złapie. Spróbuję Wam zoomnąć. Miałem to polakierowane. I jakby część tego napisu tutaj wyparowało. Tu. Więc jest szansa, że się tak mocno grzeje, że już ta solder maska wyparowuje z tego. Jest szansa, no bo patrząc, to mamy tak. Tu mamy ten minus. Tu jest ta ścieżka, co była uwalona. To idzie tutaj do tej elektroniki z panelu z przodu, która dobrze pokazuje. Idzie to tutaj do tej przelotki. Idzie przez te wszystkie komponenty i idzie do układu. I to gdzieś się na pewno dokoptowuje zaś do plusa. Będę musiał poszukać gdzie, ale na pewno gdzieś się dokoptowuje do plusa. Więc ta pętla zwarciowa, która spaliła 60 A, gdzieś musi być tutaj na tych elementach, przebiła się do tego układu, który stawiam, że nie jest jakoś super mocny i prawdopodobnie szlak trafił ten układ. Więc nie wiem, czy jest sens ściągać jednak to. Więc jak już mam to odkręcone, może później to zdawcuję, no ale spróbujmy sobie zrobić test zwarciowy do minusa. Czy tutaj coś się dzieje? Bardzo mocno chaotycznie to sprawdzam, bym musiał mieć schemat, co tutaj jest za układ. Jeszcze to muszę sobie wyczyścić, bo to jest wszystko z solder maski.
Jeszcze jest opcja, że jeżeli to jest źle sterowane, to te dwa MOSFETy, dwie pary, jedna druga, będzie na pewno góra-dół, to po prostu jest źle wysterowane, przez co tu się robi zwora. A jakbym to usunął, to na pewno stracę możliwość uruchomienia urządzenia, bo to jest jakby całym mózgiem całej operacji.